Ja kiedyś miałem samochód polskiego Fiata 508 i kiedyś spotkałem koleżankę. To była przedwojenna jeszcze koleżanka, bardzo zaprzyjaźniona, której bardzo dawno nie widziałem. I mieliśmy sobie dużo do opowiadania na tematy wojenne i to. A to było jakoś wieczorem po zmroku, więc no, nie mogłem jej zaprosić do siebie, ja już byłem żonaty wtedy. W każdym razie postanowiłem zjechać gdzieś na bok samochodem i sobie posiedzimy w samochodzie i porozmawiamy. I wyjechałem na ten teren, gdzie dzisiaj jest szpital ten wielki Akademii Medycznej. Przy Pomorskiej? Tak, tam na Pomorskim. Tam nie było jeszcze, wtedy były dzikie pola tam. No to tam w okolicy z Wiatrówką byliśmy. O, tam. To ja tam zjechałem samochodem, tylko że nie było wtedy zarośli żadnych drzew nie było. Gołe pole było, gołe pole. Tylko taka droga, kolejny takie droga, taka jak na wsi, taka nieutwardzona droga przechodziła na ukos przez to pole. I ja tam wjechałem, stanąłem i nie było tam oświetlenia, więc i sobie tam siedzieliśmy i rozmawialiśmy. I w pewnej chwili w lusterku wstecznym zobaczyłem, albo coś stuknęło tak. Patrzę w lusterku, a tam dwie osoby idą jakieś. Ciemne. Za chwilę z dwóch stron przy oknie jakieś dwie postaci i puka w okno i widzę rewolwer wystawiony tak do mnie. Z jednej i z drugiej strony. Rewolwer. No to przestraszyłem się, bo myślałem, że bandyci jacyś, prawda? W cywilnych ubraniach. No i coś tam zaczęli krzyczeć, żeby otworzyć. On nawet, nie wiem, drzwi otworzył, zdaje się, bo ja wcale nie były zamknięte. No i co? Wsiedli w końcu do samochodu. Ja powiedziałem im, no co, no, nic nie zrobiłem, żadnego przekroczenia nawet drogowego czy coś. No, nie było żadnych znaków przecież, że tam nie można wjeżdżać czy coś. Wsiedli sami do samochodu, kazali jechać mi tam, gdzie każą. I się okazało, że doprowadzili mnie do komisariatu milicji. Tam mnie doprowadzili do takiego komendanta właśnie tego komisariatu. No i on zaczął mnie przesłuchiwać. To przesłuchanie to trwało chyba ze 3 godziny w nocy. Tą koleżankę też oddzielnie wzięli gdzieś tam i też ją przesłuchiwali. No i to w ogóle to oni, takie przesłuchanie to było od Adama i Ewy, o całą rodzinę, o babki, dziadkowie i tak dalej, wszystko się chcieli dowiedzieć. To wszystko pewno nagrywali i tak dalej, ale to oni powiedzieli, że ja naruszyłem właśnie przepisy, że to nie wolno tak stać gdzieś tam na polu i tak dalej. Robili z tego wielkie przekroczenie, jakieś przestępstwo nawet. Zaczął mi grozić. No i później zaczął co? Dowiedział się oczywiście wszystko, bo ja mu wszystko powiedziałem, gdzie pracuję, co robię, że jestem żonaty, że mam dzieci i tak dalej, co, więc on już wszystko wiedział. No ja niczego nie kłamałem, ani niczego nie ukrywałem. To on mnie zaczął, bo ja byłem działaczem w automobil klubie
i w Polskim Związku Motorowym i tak dalej, byłem w zarządzie tych związków. To mnie zaczął straszyć, że oni doniosą do Automobil Klubu i do PZMOT-u i do zakładu pracy, gdzie pracowałem. Zmyślał dosłownie to. I on mi zaproponował, że do żony doniosą, że ja tu z kobietą, prawda, w nocy i tak dalej, że to niby zdrada żony będzie, Ja mówię, i w końcu mi powiedział, że on wszystko możemy umorzyć, całą sprawę. Ale jeżeli pan będzie z nami chciał współpracować. No to na czym ta współpraca ma polegać? No przecież pan ma takie stosunki, jak pan jest w zarządzie organizacji takich, no to przecież pan ma tam kolegów i tak dalej, to będzie pan nas informował o tych kolegach, czy oni są, co oni tam myślą na temat ustroju naszego i tak dalej, no będzie pan składał meldunki tylko i nic. No takie rzeczy. A w zakładzie pracy tak samo, przecież pan ma kolegów, no to będzie pan nas informował. Wszystko umożliwi. Taka była propozycja. No i jak on już to wszystko mi zaproponował, i już liczył na moją zgodę, to ja mu wtedy powiedziałem, proszę pana, może pan robić, co pan uważa za stosowne, proszę bardzo, może pan zawiadomić żonę, może pan zawiadomić PZMOT i Automobil Klub i Zakład Pracy. Proszę uprzejmie, może pan wszystkich zawiadomić, co ja zrobiłem, ja nie wyrażam zgody. Tak odpowiedziałem. Oczywiście on się wściekł, że pan sobie nie zdaje sprawy z tego, jak my możemy panu zaszkodzić, zaczął zupełnie tego. Jakie będzie pan miał życie? Nic się nie zgodziłem. Powiedziałem, pan mi nic nie może zrobić, bo ja nic nie zrobiłem. Żadnego wykroczenia nawet nie zrobiłem. Ja się na tym dobrze znałem. Przecież ja sobie zdawałem sprawę, że on zmyśla i nie ma na mnie nic. I dlatego byłem pewien, że mi nic nie może zrobić. W rezultacie i odmówiłem mnie. A koleżanka? Pana przyjaciółka? Przyjaciółka tak samo. Nic nie. Bo ją też przesłuchiwali. Z nią troszeczkę łagodniej, ale też tak samo ją chciał zmusić. Też powiedziała, że nic nie. Tak. Że do rodziców doniosą, że ona w nocy tam, prawda, niby to w samochodzie, że to powiedziała, proszę bardzo, możecie donieść ona sama ojcu powiedziała i rodzicom sama powiedziała zaraz na drugi dzień. Także jak człowiek był uczciwy i mocny, to się nie zgodził i koniec. Nic nie mogli zrobić. Chyba że rzeczywiście miał coś na sumieniu, właśnie o to chodzi. Że jak ktoś dokonał jakiegoś przestępstwa i go złapali i mu proponowali, proszę pana, czy tam towarzyszu, bo oni inaczej nie mówili, towarzyszu, czy pan był w partii, czy nie, to towarzyszu. Obywatelu, nie, obywatelu. Towarzyszu to tylko jak już był partyjny, a tak to obywatelu. To obywatel. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście miał coś na sumieniu i mu mówili wyraźnie, że to za to grozi 5 lat, prawda? 5 lat za to grozi, jeszcze mu pokazali w kodeksie, proszę bardzo, przecież 5 lat. No to taki człowiek się godził w końcu. Nie siedział, nie robili mu żadnej sprawy, mimo że był przestępcą, ale donosił.